Hej, tu Martyna. Na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, że nie wszystkie filmy będą w charakterze nauki chińskiego. Ale po bardzo miłym odzewie oraz sugestiach odnośnie następnego filmu, po vlogu z zeszłej niedzieli, zdecydowałam, że Chiński z Martyną potraktuję jako serię na moim kanale, obok której znajdą się również filmy o wielorakiej treści. Lecz dzisiaj zostaniemy jeszcze chwilę przy języku chińskim, ale trochę z innej strony. Zapraszam! Jedna z widzek ciekawa była najważniejszych słów w języku chińskim. Uważam jednak, że dla każdego najważniejsze jest co innego. Więc ugryzę to z innej strony i powiem Wam, co jest najważniejsze dla mnie w nauce coraz to większej ilości słów. Najważniejsze jest to, o czym mówimy lub czytamy. A jeśli jest jakiś znak lub słowo, którego nie znamy, jest pewna bardzo ważna rzecz, która pomoże nam w odgadnięciu, co dany znak może oznaczać. Ta rzecz to pianpang, radykal lub po naszemu składnik budujący znak chiński. W słowniku znajdziemy owych radykali 201, a poza słownikiem jeszcze 100 dodatkowych uzupełniających te słownikowe. Odnoszę jednak wrażenie, że kilka minut filmu może nie być wystarczające na omówienie każdego z nich. To też dzisiaj zajmiemy się tymi najciekawszymi i najłatwiejszymi do zapamiętania. Powiedzmy sobie na początku, czym w ogóle jest ten pianpang. Jest trzonem występującym w znakach złożonych, który ma podpowiadać słuchaczowi, czytelnikowi, co autor ma na myśli. Czym znaki złożone różnią się od omawianych ostatnio piktogramów? Nie są to już pojedyncze obrazki, a już jak sama nazwa wskazuje, są to znaki powstałe na skutek połączenia ze sobą minimalnie dwóch znaków prostych. Jak tam Wasza nauka chińskiego wyglądała przez ostatni tydzień? Zaraz sprawdzimy. Czy pamiętacie może ten znak? Może to przypomnienie rozświetli trochę Waszą pamięć. Tak, to znak ni, kobieta. Oprócz pojedynczego znaku pełni także funkcję radykala. Znaki zawierające w sobie ni najczęściej wskazują nam na osobę płci żeńskiej. Dziedzie, starsza siostra, mei, młodsza siostra, mama, mama. Lecz nie zawsze. Jeden z podstawowych znaków zawiera w sobie owy trzon. Mowa tutaj o znaku hao, dobrze. Dobrze dlatego, że w starożytnych Chinach dla kobiety dobrze było tylko wtedy, kiedy rodziła syna. A tak się składa, że syna w języku chińskim przedstawia znak dzy, a jeśli zgadłeś, że dzy jest piktogramem, to dobrze główkujesz. W końcu wyraźnie widzimy głowę, dwie ręce i jedną nogę? A to dlatego, że dla Chińczyków starożytny, hermetycznie owinięty w pieluchę bobas zdawał się mieć tylko jedną dolną kończynę. Mamy już naszą kobietę z dzieckiem. Jest dobrze. Hao, to może ich teraz nakarmimy. Pamiętacie, czym jemy i pijemy? Tak jest. Koł ustami. I wierzcie lub nie, ale koł jest również radykalem. Zgadniecie może, z czym są związane słowa, które mają owy radykal? Tak jest, z ustami, a raczej z czynnościami przez nie wykonywanymi. Ja tu się rozgadałam, a nasza kobieta z dzieckiem błagają o jedzenie. Oni chcą jeść. Zabawne, bo koł znaczy usta, ci znaczy błagać. Kiedy jesteśmy głodni, to już nawet nasze usta błagają o jedzenie. Dupy nie ryba, ale no... Ale dobrze pojedli. Hao czy dobrze jeść, znaczy smaczne. Teraz przydałoby się czymś popić. Może wody. Shui, woda. Mimo że sam znak woda nie posiada radykala, za to mamy radykal, który sugeruje nam, że dane słowo ma związek z wodą. Jest to radykal o nazwie sandian shui.
O Jezu, Kuba się oblał i jest cały mokry. Po porządnym posiłku przydałoby się odpocząć. Czy pamiętacie znak żen? Człowiek? Przybierając znaczenie piępanga, zmienia on także swój wygląd. Trudny do zapamiętania? Spróbuję Wam to wyjaśnić obrazowo. Tak jak mówiłam, po porządnym posiłku przydałoby się odpocząć. Oprzeć się. O! Może o drzewo? Człowiek. Żen opierający się o drzewo. Mu. I tym sposobem powstaje nam znak sioł odpoczywać. Dobra, koniec tego odpoczynku. Wracamy do domu. Dzia, dom. W tym przypadku radikalem jest mien, oznaczający dach. Tak więc widząc znak z owym radikalem, wiemy, że chodzi o miejsce, pomieszczenie znajdujące się pod dachem. Weźmy pod lupę wspomniany przeze mnie znak dzia, dom. Co widzimy pod dachem? Świnie. Szy, ale zaraz. Czemu świnia pod dachem oznacza dom? W starożytnych Chinach owe zwierzęta były trzymane w domu. Tak więc kiedy widziano świnię pod dachem, wiadomo było, że jest to czyjś dom. A jeśli pod dach wsadzimy kobietę, otrzymamy znak an, oznaczający spokój. W starożytnych Chinach mężczyzna mógł liczyć na spokój, jedynie jeśli pod jego dachem była kobieta. Czas, żeby oaza spokoju poszła pod dach dać swemu mężczyźnie to, czego tak bardzo potrzebuje. Spokoju. Wracam do domu, a z Wami widzę się w następnym odcinku Martyna w Chinach.